Ja nie jestem tutaj fanem tej ceramiki bardzo białej, żeby z kilometra było widać, że kogoś stać na to, żeby mieć takie piękne zęby. No tak, żeby nie było tak, że wszystkie kobiety w mieście wyglądają tak samo. Duże znaczenie ma również kształt. Nie damy na przykład kobiecie kształtów męskich, które mają zaznaczone bardziej listwy, są takie mocniejsze. My traktujemy tą pracę jak sztukę trochę. Myślę, że możemy śmiało się też trochę nazwać artystami od uśmiechu. Przed metamorfozą pacjent jest zazwyczaj taki smutny. Wystraszony. Wystraszony, Ten tak. uśmiech też taki niepewny, niepełny, a potem już się uśmiechają od ucha Tak. do ucha. Tak. Kiedy patrzymy na piękny uśmiech, zwykle widzimy tylko efekt końcowy. Ale za nim stoi cały proces. Planowanie, współpraca i setki decyzji. Czy piękny uśmiech to kwestia przypadku, czy precyzyjnie zaplanowanej pracy? Ja nazywam się Karolina Harzyńska i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Porozmawiajmy o uśmiechu. Dzisiaj zajrzymy tam, gdzie ten uśmiech naprawdę powstaje. Od pierwszej konsultacji, aż po moment, gdy pacjent po raz pierwszy zobaczy swój nowy uśmiech w lustrze. Jest z nami dziś dr Isztwan Tancosz, chirurg, stomatolog i implantolog, który od ponad 30 lat zajmuje się kompleksowym leczeniem i projektowaniem uśmiechu. Dzień dobry. Jest z nami również Magdalena Leciejewska oraz Marcin Olenkowicz z laboratorium protetycznego Smilecare, czyli osoby, które ten uśmiech projektują i to dzięki nim. Tak to wygląda. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj wspólnie porozmawiać, bo mam wrażenie, że pacjenci widzą efekt końcowy, ale nie do końca wiedzą, jak on powstaje. Bo dla większości ząb to po prostu ząb. Ma być biały, w miarę równy, a właśnie, czym dla Was jest ząb? Dla nas ząb jest wyzwaniem, jest też dziełem sztuki. Budując uśmiech, skupiamy się na oczekiwaniach pacjenta, na wskazówkach danych nam przez lekarza, ale też sugerujemy się zawsze naturalnością. Dążymy do tego, żeby ząb wyglądał jak najbardziej naturalnie, żeby przypominał własne zęby pacjenta. Szczególnie kiedy dopasowujemy się kolorystycznie do pozostałych zębów, które pacjent jeszcze posiada. Marcinie, a takie tworzenie zęba to bardziej rzemiosło? Właśnie dzieło sztuki, czy może już wpływ technologii? Myślę, że jest to i rzemiosło, i dzieło sztuki, i wpływ technologii. Jakby wszystkie te elementy połączone dają finalny efekt w postaci tego, że uzyskujemy naturalność, spełniamy oczekiwania pacjenta dzięki temu i możemy dawać dzięki temu uśmiech. Możemy dawać dzięki temu uśmiech. Panie doktorze, bo to Pan ma kontakt właśnie z pacjentami, ale też doktor projektuje ten uśmiech. Także ten uśmiech to jest bardziej matematyka i takie proporcje, czy jednak doświadczenie i wyczucie estetyki tutaj są istotne? Na pewno patrzę na pacjenta jako na całość. Patrzę też, jakie są proporcje, czy w ogóle pacjent jest symetryczny. Patrzymy na linię źrenic, patrzymy na układanie warg górnej, dolnej, co pokazuje w uśmiechu, czy pokazuje dziąsła. To też dla nas jest bardzo duże wyzwanie często. Są pewnie jakieś kanony, jeżeli chodzi o długość i szerokości zębów, które musimy brać pod uwagę. Też bierzemy pod uwagę tak zwane złote proporcje, to znaczy, że szerokość każdego zęba jest dane i musimy to dopasować do uśmiechu pacjenta. Tak w skrócie. Tak w skrócie. Także lekarz patrzy na twarz pacjenta i patrząc jest w stanie dobrać jak najlepsze rozwiązanie dla niego. Na pewno wykonujemy masę zdjęć i z bliska, i z daleka, i na dużym ekranie oglądamy tego pacjenta. I też mamy takie szablony, które możemy podstawić do uśmiechu pacjenta i wtedy patrzymy, w jaki sposób w ten szablon można by wpasować te pacjenta zęby i co
odbiega od normy, ewentualnie co by wyglądało lepiej i jak to wykonać, żeby to wyglądało jak najbardziej naturalnie, jak najładniej. Właśnie ta naturalność jest dosyć kluczowa i istotna. Co zrobić, żeby ten uśmiech wyglądał naturalnie? To kształt, proporcje tych zębów na to wpływają? Na pewno tak. Patrzymy też i na kolor zębów, tak? Bo jeżeli pacjent ma karnację jasną, no to takie jasne zęby ok, ale u kogoś, kto jest bardzo ciemny i raczej ma oliwkową cerę i tak dalej, no to też uważam, że takie lekko żółtawe zęby bardziej do niego pasują. Jeżeli chodzi o kształt z kolei, to inne kształty preferuję u mężczyzn, inne kształty u kobiet. Patrzę też na charakter pacjenta. Inne kształty pasują właśnie u osobowości takiej dominującej, inne kształty pasują u osoby łagodnej, powściągliwej. Także wiele jest aspektów. Też czasami proszę pacjenta, żeby przyniósł swoje zdjęcie z młodości, gdzie widać ten uśmiech, jak wyglądał i próbujemy odtworzyć to, co kiedyś pacjent miał. Także kolor jest niezwykle ważny, ale Magdaleno, bo ty projektujesz również te uśmiechy i czuwasz nad tym bystrym okiem. Powiedz mi, czy ząb ma jeden kolor? Jak to wygląda odnośnie kolorystyki? Nie, absolutnie. Ząb składa się z wielu warstw. Musimy odbudować przede wszystkim część dentynową, czyli taki kolor podstawowy, który wyznacza nam lekarz. Potem się skupiamy na brzegu siecznym, który też ma różne przebarwienia, zabarwienia, mamelony. Kolor szyjki również jest przeróżny, więc tak naprawdę operujemy wieloma proszkami ceramicznymi, aby uzyskać efekt naturalny. Użyłaś kilku słów, które bardzo mnie zaciekawiły. Przede wszystkim mamelony. Czy mogłabyś nieco rozwinąć, czym one są? Tak samo jaką cechę, jaką rolę gra przezierność? Przezierność, szczególnie w młodych zębach, taki stopień przechodzenia światła przez szkliwo. I młode zęby mają to do siebie, że ta przezierność jest bardzo taka wyraźna. Ma zabarwienie często błękitne, fioletowe bądź szare, w zależności od tego, jaka jest dentyna, czyli kolor podstawowy zęba. W starszych zębach tej przezierności jest trochę mniej, ponieważ brzeg sieczny zazwyczaj u starszych ludzi jest starty, więc mniej jest szkliwa w tym odcinku brzegu siecznego i tej przezierności tyle tam nie ma. Natomiast mamelony są to takie wypukłe powierzchnie na brzegu siecznym zęba, które powstają w młodych zębach. Potem te mamelony my mamelonami też nazywamy takie punkty na brzegu siecznym, które są właśnie bardziej takie fluorescencyjne i tworzą efekt trójwymiarowości zęba. Magdo, wiele zauważałaś w tym, co przed chwilą powiedziałaś odnośnie starszych, młodszych pacjentów. Także Marcinie, mam do ciebie pytanie. Jak wygląda projektowanie uśmiechu w zależności właśnie od wieku pacjenta? Czy to ma znaczenie? Na pewno ma znaczenie, bo tak jak już Isztwan wcześniej wspominał, lekarz prosi pacjenta o to, żeby przyniósł swoje zdjęcie z młodości, jeżeli ma, i my możemy na tej podstawie dobrać kształt zębów odpowiedni, ale też musimy zwrócić uwagę na to, że nie zrobimy też pacjentowi zębów identycznych, jak miał w młodości, tylko możemy mu odtworzyć zęby, patrząc w sposób, jakby on się zmieniał na przestrzeni lat. I dzięki temu możemy odtworzyć tą anatomię odpowiednią do wieku pacjenta. Jakby ja tak uważam, patrząc swoim technicznym okiem na to. No, też jest pytanie, czy pacjent chce mieć takie zęby, które miał kiedyś w młodości, albo takie, które nigdy nie miał, tak? Bo czasami pacjent by chciał miał krzywe zęby, a teraz chciałby mieć wszystkie ładne, proste i pięknie po łuku. Dlatego też na podstawie tego musimy wiedzieć, czego oczekuje od nas, tak? Jest jeszcze taka jedna kwestia, właśnie tak jak Isztwan wspomina, że pacjent mając w młodości krzywe zęby,
też ma trochę inny kształt tych zębów, aniżeli miałby je proste, bo po prostu nie są te zęby odpowiednio starte, tak jak powinny być. Jakby mają trochę inne kształty, więc tu jest kwestia tego, że często pacjenci też nie chcą do końca takich samych zębów, jak mieli w młodości. Chcą po prostu o wiele ładniejsze, prostsze zęby, bardziej takie charakterystyczne. I często też się spotykamy z tym, że czasami pacjent potrafi też przynieść czasopismo, w którym pokazuje na przykład, że takie zęby mu się podobają i tak dalej, ale no jak wiemy, to też nie zawsze jest tak, że idealnie jesteśmy w stanie odtworzyć takie zęby jakby w ten sam sposób jak u danej gwiazdy na przykład z Hollywoodu, tak? I niekoniecznie będą pasować do jego twarzy takie zęby. Zgadza się. Także wszystkie te aspekty są niezwykle kluczowe, ale już zanim dojdziemy do tego efektu końcowego, rozpoczynamy od diagnostyki i planowania leczenia. Także tutaj pytanie do doktora. Jak wygląda ten proces? Pierwszy proces. Raz jak pacjent przychodzi i mówi do mnie, że chciałby mieć piękny uśmiech, tak? No to robimy całą taką dokumentację wstępną, to znaczy robię wszystkie możliwe zdjęcia wewnątrz, zewnątrzustne, z boku, z przodu i po skosie, dolne i górne zęby. I wtedy mam już zebrane takie wszystkie informacje. Potem skanuję pacjenta. To już mamy taki obraz 3D, gdzie widzimy też, jak wyglądają dziąsła, jak wyglądają twarde tkanki zęba. Potem robię również bardzo często tomografię. Jeżeli są jakieś braki zębowe, jeżeli planujemy jakieś leczenie ortodontyczne, to znaczy chcemy pewne zęby przesunąć, żeby w tym łuku one były we właściwym miejscu, bo nie zawsze można wykonać licówkę czy odbudowę protetyczną na zębie, który nie stoi tak w łuku, jak powinien. Albo wiąże się to z takimi kosztami, że taki wystający ząb trzeba dużo opiłować i przy okazji może się zdarzyć, że taki ząb trzeba leczyć kanałowo, bo już dochodzimy do miazgi, która właśnie nam tutaj jest obnażona i wtedy trzeba taki ząb leczyć kanałowo. Ewentualnie leczymy ortodontycznie w ten sposób, żeby te zęby znalazły się tam, gdzie one powinny być. Bo też szlicówka nie może mieć nie wiadomo jakiej grubości, tak? Jeżeli ząb jest mocno cofnięty, to nie mogę zrobić pół centymetra grubą licówkę. Najpierw trzeba te zęby przestawić tam, gdzie one powinny być. Jak już mamy wszystkie te informacje, robię taki projekt. Najpierw projekt 2D, to znaczy patrzę w pewnym programie, podkładamy taki szablon i ustalamy, jakie długości, jakie szerokości tych zębów, jaki kształt będzie pasował i wtedy też widzimy pewne mankamenty, że na przykład linia dziąseł powinna być trochę inna. Wtedy pacjenta czeka jeszcze jakieś tam wyrównanie girlandy dziąsłowej. Czasami trzeba taką obnażoną szyjkę pokryć, więc jakieś tam zabiegi na przyzębiu. Jak to wszystko już mamy ustalone, to wtedy ja przesyłam informacje do techników i tak jak właśnie my współpracujemy na bardzo dużą odległość, to wszystko odbywa się cyfrowo. Szczególnie zimą nie wyobrażam sobie, żeby wysyłać jakieś tam wyciski alginatowe, które po drodze zamarzną, zniekształcą się, zdeformują, więc jednak ta technologia tutaj przyszła nam naprzeciw i bardzo dużo nam pomaga. I drukarki 3D drukują modele pacjentów, nie trzeba odlewać te modele i są dużo dokładniejsze niż takie tradycyjne, moim zdaniem. I jak już zebraliśmy wszelkie informacje, to oczywiście wysyłam do techników i robimy tak zwany projekt i często robimy najpierw takie waksapy cyfrowe, to znaczy
może już technicy nam tutaj wytłumaczą, co to dokładnie jest. Od strony technicznej jakby dostajemy od lekarza skany i całą dokumentację zdjęciową, jeżeli chodzi o danego pacjenta, dany przypadek. No i w tym momencie rozpoczyna się jakby tutaj już od naszej strony projektowanie, czyli planujemy cały uśmiech i całą rekonstrukcję. Zazwyczaj jest to rekonstrukcja góry i dołu, żeby zaplanować kompleksowo, jak dany pacjent będzie już wyglądał w finalnej odbudowie. Przygotowujemy taki projekt w komputerze, jakby opiera się to na tym, że ja projektuję cały ten uśmiech, oczywiście w konsultacji też z Magdą, jak i Isztwanem. I po akceptacji też jakby, bo oni też od tej strony technicznej inaczej widzą to wszystko niż ja. Ja też nie mam takiego perfekcyjnego oka, żeby wszystko wyłapać, natomiast oni też są od tego, żeby mi w tym pomóc. I jak już przygotuję ten projekt, to przygotowujemy wtedy modele drukowane już z naniesionymi waxapami, czyli tymi właściwymi zębami, znaczy powiedzmy są to zęby tymczasowe, natomiast są one po to, żeby lekarz mógł je przenieść do buzi do pacjenta tymczasowo i żeby pacjent mógł zobaczyć, jak będzie wyglądał finalnie już w odbudowie ostatecznej i jak będzie się czuł z tymi zębami, czy kształt będzie odpowiedni, czy po prostu długość tych zębów jest odpowiednia, czy w zgryzie wszystko pasuje, po prostu no cały szereg. Jest to taki jakby, możemy dzięki temu sprawdzić wszystko przed finalną odbudową, aby też uniknąć wielu błędów, które już przy finalnej odbudowie, no niestety, ale te błędy w finalnej odbudowie już praktycznie nie są do wyeliminowania i bardzo często by trzeba było taką pracę powtórzyć na nowo. A tak mamy pole manewru, dostajemy też zielone światło od doktora, od pacjenta również i możemy działać z finalną pracą. A czy właśnie te waxapy, czyli ten przyszły, ale na razie tymczasowy uśmiech, pozwala pacjentowi szybciej i zdecydowaniej swoją decyzję podjąć? Myślę, że tak, Jak najbardziej. bo to też tak wpływa bardzo mocno motywacyjnie na pacjenta, że po prostu nie każdy też ma tak, że widzi oczami wyobraźni, jak będzie wyglądał i to też taki waxap powoduje, że pacjent może realnie na żywo zobaczyć, jak już będzie praktycznie finalnie wyglądał. No wiadomo, no oczywiście nie jest też tak, że te waxapy będą identycznie i naturalnie przypominać już tą finalną odbudowę, bo to nie jest po to. To jest tylko po to, żeby właśnie pacjent zobaczył, żeby zaakceptował te kształty i zmotywował się do tego, żeby finalną odbudowę zrobić już. Okej, jeszcze tu bym powiedział parę słów na temat tego, że jeżeli pacjent ma odpowiedni kształt tych zębów, jeżeli ma wystające jedynki albo za długie niektóre zęby są jakby wyekstrudowane, wyrośnięte za bardzo, to wtedy taki mock-up addycyjny nie jesteśmy w stanie przymierzyć, bo najpierw pacjent musi mieć jednak te zęby uporządkowane i nie mogą być za długie, bo tylko możemy jakby dodawać do tego, co jest. Ten kolor też może nie będzie idealny, ponieważ my to nakładamy bez żadnego szlifowania, bez żadnego naruszenia szkliwa pacjenta i jeżeli ma bardzo ciemne zęby, spod spodu one będą prześwitywały i im cieńsza warstwa jest nałożona, to tym ten żółty ząb bardziej będzie prześwitywał. Natomiast jeżeli chodzi o kształt, to jak najbardziej jesteśmy w stanie przymierzyć i taką techniką możemy pacjentowi pokazać, może tak jakby przymierzyć sukienkę, jak będzie wyglądał, tak? Jak będzie pacjentka wyglądała, więc jest to bardzo duży plus dla pacjenta, zanim cokolwiek byśmy zrobili, tak? Taki protokół postępowania jest bezpieczny po prostu dla nas. Daje też pacjentowi taki obraz ostatecznej odbudowy. A jeżeli pacjent to zaakceptuje, lekarz również zaakceptuje, sprawdzi estetykę i funkcję i oceni, że wszystko jest w porządku,
wówczas praca ostateczna w zasadzie i zakładanie takiej pracy jest przyjemnością. I formalnością tak naprawdę. Minimalnie inwazyjna też później ta preparacja jest. Całe te efekty później tego leczenia są dzięki temu bardzo przewidywalne i dzięki temu mam jakby cały ten protokół stworzony przez nas powoduje, że jesteśmy w stanie wyeliminować praktycznie wszystkie błędy, które przy finalnej odbudowie już niestety, ale no ta finalna odbudowa już by tego nie wybaczyła. Słuchając was w sposób genialny wręcz się uzupełniacie. Także zauważam, że niezwykle ważna jest ta komunikacja pomiędzy pracownią protetyczną a lekarzem, ale zdarzyło się kiedyś tak, że zobaczyliście przypadek inaczej i trochę nie zgadzaliście się z tą drugą stroną na temat planowania tego docelowego uśmiechu. Jeżeli Może to to- jakieś niuansiki, Tak. Raczej to też bardziej leży po stronie lekarza. To lekarz decyduje o ostatecznym wyniku tej pracy, ponieważ no, lekarz widzi pacjenta i ma też tą wiedzę, która jest potrzebna do ewentualnych korekt. No też każdy lekarz ma jakieś swoje upodobania i swoje ulubione jakieś kształty. Jeżeli chodzi też o różową estetykę, to też nie wszyscy na to zwracają uwagę i też czasami no, powinno się pozostawić to miejsce na te brodawki, które powinny tam się znaleźć, później odbudować. Tak samo lekarz tylko wie, jak grube to dziąsło jest, tak? I tutaj, żeby nie naruszyć szerokość biologiczną, bo wiemy, że od poziomu kości tam do 3 mm możemy mieć dziąsła, a jeżeli jest mniej albo jest wyżej ta kość, no to nigdy tam brodawki nie będzie, tak? I wiemy, w jaki sposób ukształtować tą brodawkę, żeby jednak tych czarnych trójkątów tam między dziąsłem i pomiędzy zębami się nie znalazły. No na końcu powstaje praca. Chcemy najlepiej, żeby ta praca starczyła nam na jak najdłużej, żeby się trzymała na lata. Czy to jest w ogóle osiągalne, żeby taka praca była dosyć stabilna, żeby nam starczyło na długo? I z czego się wykonuje, jeżeli jest taki materiał? Jeżeli zachowane są parametry indywidualne pacjenta, czyli droga stawowa, inne również parametry, które może nie będę tutaj wnikała ze szczegółami. W każdym razie chodzi o to, żeby przywrócić pacjentowi jego jakby naturalną pozycję żuchwy, funkcję gryzienia, ustawić zęby też w takich pozycjach, które są jak najbardziej Zgodne ze stawem. tak, zgodne ze stawem, dokładnie. To taka praca jest jak najbardziej stabilna. Pacjenci, którzy mieli do tej pory na przykład bóle głowy lub inne dolegliwości ze strony stawów skroniowo-żuchwowych, prawidłowo ustawionych zębach, w prawidłowej funkcji, z piękną estetyką, która jest zgodna też z tak jakby rysami twarzy pacjenta, czują się bardzo dobrze przez wiele lat. A ja bym tutaj jeszcze dodał jedną rzecz na zasadzie takiej, że po prostu najważniejsza w tym wszystkim jest higiena. Bo tutaj okluzja i jakby funkcja jest ważna, żeby ta praca długo przetrwała. Trzeba pamiętać też o tym, że ząb sztuczny to też jest ząb, o który trzeba dbać. Bez dwóch zdań, ponieważ no dzięki temu praca, którą pacjent wykona, jest po pierwsze bardzo długo estetyczna, ale też bardzo długo przetrwa. I myślę też, że, a nawet jestem przekonany, że tutaj materiał również ma znaczenie, który użyjemy, bo jeżeli używamy, no jakbym to trochę tak powiedział, tańszych materiałów typu kompozyt, to jak wiemy, no my jak wiemy, to jest to materiał, który i chłonie zapachy, i chłonie jakby wszystko, co jemy i dużo gorzej jest utrzymać jakby długo tą pracę w takim, wiecie, estetycznym, pięknym wyglądzie i to wymaga naprawdę dużo więcej wkładu, aniżeli jeżeli mamy pracę ceramiczną, bo taka praca ceramiczna to jest praca, która dużo lepiej znosi, nie chłonie zapachów z pożywienia, nie powoduje odbarwień bardzo często i jest to praca, która może wytrzymać bardzo, bardzo długo. A z czego zazwyczaj wykonuje się licówki, korony, mosty? Czy to jest jeden taki konkretny materiał? Z ceramiki, to są wówczas licówki napalane na masie lub z dwukrzemianulitu.
Jest to materiał również taki bardzo zbliżony do naturalnych zębów. Natomiast korony, mosty wykonujemy z tlenku cyrkonu. Czy pacjent, decydując się na taką metamorfozę, musi też wziąć pod uwagę jednak wybór tego materiału? To jest istotne? No, często pacjenci nawet nie wiedzą, co to za materiał, tak? Bo czasami też pytają, bo mamy w cenniku różnego rodzaju korony. Nawet wydrukowaliśmy i mamy takie do pokazania dla pacjenta, jak one wyglądają, więc gołym okiem nie da się rozpoznać w ogóle, która korona, co to za materiał. Natomiast wiadomo, że w odcinku przednim bardziej chodzi nam o estetykę, o przezierności, o oddanie takich naturalnych kształtów, natomiast w odcinkach bocznych bardziej nam zależy na wytrwałości, żeby dużo większe siły, które tam są, działają na te zęby, żeby one wytrzymały, żeby ta praca nie pękała i oczywiście zachowanie tych kształtów anatomicznych, które naprawdę są najistotniejsze, żeby ta praca była stabilna, żeby te zęby się nie wychylały, żeby to nie jeździło, tak? Musi być zbalansowany, każdy guzek, każda bruzda powinna być tam, gdzie ona powinna być i żeby to wszystko funkcjonowało i przy każdym ruchu, czy boczne ruchy, czy prowadzenie sieczne, czy kłowe, to wszystko musi być na to miejsce, bo inaczej będzie coś tam odpryskiwało i tak dalej. Jeżeli to jest pełnokonturowy materiał, jeżeli mówimy tutaj w bocznych odcinkach o cyrkonie, no tam nic nie odpryśnie. Natomiast jeżeli są źle ukształtowane te powierzchnie, to wtedy będą jakieś interferencje, będą jakieś przeciążenia i takie zęby mogą się obnażać korzenie na przykład, albo mogą rozboleć takie zęby, może dojść do obumarcia takiego zęba. Także wiele tutaj jest rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę. Istotny jest kolor, stabilność, naturalność, ale panie doktorze, czy uśmiech podlega trendom, szczególnie teraz w dobie mediów społecznościowych? No na pewno są teraz takie trendy hollywoodzki, biały uśmiech, tak? Ja nie jestem tutaj fanem tej bieli takiej ceramiki bardzo białej, żeby z kilometra było widać, że kogoś stać na to, żeby mieć takie piękne zęby. To na pewno nie ma nic wspólnego z naturalnością ani z pięknem, moim zdaniem. Nawet w Stanach już jednak odchodzi się od tych takich super białych zębów. Bardziej to powinno wyglądać naturalnie, żeby była pewna fluorescencja, pewna przezierność tych zębów i żeby to się mieniło, żeby te powierzchnie nie były też idealnie płaskie, równe, tylko żeby to wyglądało jak naturalny ząb i żeby nikt się nie poznał, że miał robione zęby. Najwyżej, żeby to wyglądało, że sobie wybielił. A waszym zdaniem jest coś takiego, co jest ponadczasowe w tym uśmiechu? No na pewno funkcja i estetyka. To są dwie takie rzeczy, na które my jako technicy i klinika, lekarz też bardzo zwracają uwagę, bo to zapewnia po prostu trwałą pracę, zdrową pracę, ponieważ każda taka odbudowa tak naprawdę to nie jest tylko zbudowany ząb, to jest przywracanie zdrowia pacjenta, bo każdy ząb tak naprawdę w jamie ustnej jest bardzo ważny. Zdrowia, pewności siebie, wielu innych rzeczy, bo jakby nie oszukujmy się, ale też jakby zdrowy, piękny uśmiech wpływa też bardzo mocno na poczucie własnej wartości, a to też jakby powoduje, że taki pacjent dużo lepiej się ze sobą samym czuje. I to jest takie dość istotne, uważam. A gdzie przebiega granica pomiędzy tym pięknym, pewnym siebie uśmiechem, ale już taką przesadną perfekcją, sztucznością? Myślę, że właśnie tutaj jest ważnym aspektem kolor, który tutaj, jeżeli jest zbliżony bardzo do naturalnego, mamy jakby dużo odcieni tych kolorów naturalnych, no to ten kolor wpływa na to, czy jesteśmy postrzegani jako osoby sztuczne, że mamy sztuczne zęby, czy naturalne. Jakby ten kolor ma bardzo duże znaczenie w tym wszystkim. Duże znaczenie ma również kształt,
ponieważ Oczywiście dobieramy też. kształt do twarzy pacjenta, indywidualizujemy go często. Nie damy na przykład kobiecie kształtów męskich, które mają zaznaczone bardziej listwy, są takie mocniejsze, jakby to powiedzieć, w wyglądzie. Kobiece zęby są bardziej gładkie, zaokrąglone, takie bardziej subtelne. Zaczynając cały proces projektów, jak zaczynam projektować zęby dla danego pacjenta, mam też właśnie tą dokumentację zdjęciową przesłaną od lekarza, to na tej podstawie wspólnie dobieramy ten kształt pacjentowi, bo to nie jest tylko decyzja moja, żeby dobrać ten kształt, ale też nasza właśnie wspólna, żeby to idealnie do tego pacjenta pasowało. No i też jakby korzystamy z katalogów, że mamy bibliotek zębów o kilkadziesiąt, z których możemy wybrać naprawdę zęby takie, które będą idealnie pasowały do danego pacjenta. No tak, żeby nie było tak, że wszystkie kobiety w mieście wyglądają tak samo. Tak Jeżeli chodzi o medycynę estetyczną, bo spotykamy się z tym niestety, więc żeby zęby też nie były takie same u każdego. Przez większość rozmowy rozmawialiśmy o tym, jak wy postrzegacie ten uśmiech, jak się go projektuje. Doktorze, bo to ty masz do czynienia z pacjentami. Co najczęściej zaskakuje pacjentów w trakcie tej metamorfozy? No, pacjenci może są trochę zaskoczeni tym, a po co tyle tych zdjęć robimy, a czy na pewno tyle trzeba, a jemu zależy tylko tutaj, żeby od trójki do trójki te zęby jakoś wyglądały, albo tylko zrobimy górne zęby, bo w tym momencie mnie stać tylko na górne, a dolne to później zrobimy i po co w ogóle tutaj przymierzać jeszcze dolne do tego, tak? Ale jak widzimy, że pacjent ma starte zęby, no to raczej ściera i górne i dolne naraz. Jeżeli projektujemy te zęby, nie wyobrażam sobie, żeby przymierzyć bez tego, żebyśmy tutaj nie zaplanowali też i odbudowę dolnych zębów, a czy tego pacjenta na tą chwilę stać, czy nie stać na to i tak muszę uwzględnić, jak będą wyglądały dolne zęby, bo chcąc odbudować górne zęby i powiedzmy, że ma zgryz głęboki, bez podnoszenia tego zwarcia po bokach, rozkontaktowania tych zębów, ewentualnie wychylenia dolnych zębów, to będziemy mieli taki uśmiech albo za długie, gdzie będzie pacjent zahaczał o wargę. Także to jest tyle różnych rzeczy, o których pacjent niekoniecznie myśli, ale no to trzeba wszystko uwzględnić przy projektowaniu i nie da się tak oderwanie od siebie tylko zrobić jeden łuk czy tylko przód. To musi mieć ręce i nogi i to wtedy możemy liczyć na to, że to będzie z sukcesem. A co daje wam największą satysfakcję w tej pracy? W tym odmienianiu uśmiechów? Efekty przed i po. Na pewno reakcja pacjenta, jak już zobaczy sam siebie w lustrze i później jak przychodzi na kontrolę, to jak tam spostrzegają jego najbliższe otoczenie, czy rodzina, czy tam znajomi. I wtedy pacjent opowiada, tak, jakie są jego wrażenia i najczęściej to są bardzo dobre i pacjenci bardzo dziękują. Tak. Zawsze z niecierpliwością czekamy na ten feedback Tak, ze tak, strony tak. kliniki. Wszystko poszło tak jak trzeba. Tak, Dokładnie. tak. My traktujemy tą pracę jak sztukę trochę. Myślę, że możemy śmiało się też trochę nazwać artystami, tylko że jesteśmy takimi artystami od uśmiechu trochę. To jakby daje nam bardzo dużą satysfakcję, zwłaszcza jak dostaniemy, tak jak już koledzy powiedzieli, zdjęcia przed i po i ten feedback. To jest dla nas takie bardzo istotne w pracy technicznej. To daje jakby dalszego jakby takiego kopa napędowego do tego, żeby dalej robić to, co robimy i dalej zmieniać życie ludzi tak naprawdę, bo zmieniamy życie ludzi na lepsze. Nazwałeś was artystami, z czym się oczywiście zgodzę. Zmieniacie życia, dodajecie pewności siebie, ale czym jest dla was ten uśmiech? Dla każdego z was. Taką wizytówką każdego człowieka. Uśmiech jest bardzo ważny w takim codziennym życiu. Dodaje właśnie i pewności siebie, ale też ludzie postrzegają, wydaje mi się, osoby, które mają piękny uśmiech. Wyglądają zdrowo. Też spostrzegamy symetrię bardzo u pacjenta, tak? Jeżeli któryś ząb bardziej wystaje,
któryś inaczej jest w tym łuku ustawiony, to albo przesunięta linia pośrodkowa nawet, to od razu coś mi tutaj nie gra, tak? A my jesteśmy w stanie dużo tutaj zmienić. Widzimy też po oddaniu pracy ostatecznej ten błysk w oku pacjenta. Jeżeli jest zadowolony z tego uśmiechu, dostajemy zdjęcia od lekarza przed metamorfozą. Pacjent jest zazwyczaj taki smutny. Wystraszony. Wystraszony, Albo ten tak. uśmiech też taki niepewny, niepełny, a potem już się uśmiechają od ucha Tak. do ucha. Tak. I dzięki temu wy się uśmiechacie, bo jesteście z tego tak, zadowoleni. tak. Dokładnie. oczywiście, że tak. Bardzo dziękujemy wam za tę rozmowę i pokazanie, jak bardzo istotną rolę odgrywacie w tej projekcji uśmiechu. Dlatego chcielibyśmy wam małym prezentem podziękować. Zacznijmy od prezentu od kliniki Diamond Dental w Górze Kalwarii. Dla ciebie, Maziu. Bardzo dziękuję. Cino, proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Przy okazji dziękujemy partnerowi całej tej naszej serii, marce GAM, która ma dla was coś do higieny i pielęgnacji jamy ustnej. Proszę bardzo. Dziękujemy. Super, dziękuję. A na koniec coś pięknego, niczym zadowolone uśmiechy pacjentów, bukiet z kwiaciarni Magnolia, kwiaty i dekoracje. Bardzo wam dziękuję, że przyjechaliście. Przepiękne. Tyle kilometrów. Bardzo się cieszę, że udało nam się też spotkać przy okazji, trochę Warszawę zwiedzić. To były cudowne 2 dni dla nas. Jesteśmy bardzo mega zaskoczeni i bardzo wyróżnieni się czujemy. Ja jestem tak wzruszona. Czy chcielibyście coś jeszcze dodać w tym naszym temacie projektowania i odmiany uśmiechu pacjentów? Myślę, że wyczerpaliśmy chyba już wszystkie jakby swoje kwestie w tym wszystkim. Ja bym chciała Chociaż podziękować jeszcze Isztwanowi za zaufanie, za to wyróżnienie, za to, że czujemy się tak wyjątkowi. Nie tylko dzisiaj, ale ogólnie we współpracy z tak wspaniałym lekarzem, jakim jest Isztwan i wspaniałym człowiekiem przede wszystkim też. No, dziękuję bardzo, ale to wy jesteście ci najwspanialsi, bo ja mogę sobie wybierać dużo techników, a mimo, że jesteście tak daleko, to ta współpraca już od kilku lat jest i nie szuka się kolejnego technika, jeżeli jest współpraca taka idealna jak z wami. No jest to dla nas ogromny zaszczyt. przede wszystkim cieszymy się z tego, że mamy wspólny vibe w tym wszystkim i wspólną wizję tego wszystkiego, wspólną pasję do tego wszystkiego i dzięki temu naprawdę wspólnie mamy dużą siłę do tego, żeby zmieniać ludziom życie autentycznie. I jesteśmy zaszczyceni, że tutaj dzisiaj mogliśmy się pojawić. Życzę wielu zadowolonych pacjentów i jeszcze długoletniej współpracy. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Dziś zobaczyliśmy, że piękny uśmiech to nie przypadek. Za efektem, który widzimy, stoją wiedza, doświadczenie, technologia, precyzja i współpraca wielu osób. Ale najważniejsze jest to, że na końcu tego procesu stoi człowiek, który odzyskuje komfort, pewność siebie i radość z uśmiechania się. Pamiętajmy, że uśmiech to nie tylko estetyka. To także funkcja, komfort i efekt wspólnej, bardzo precyzyjnej pracy. Za nami kolejny odcinek serii podcastów Porozmawiajmy o uśmiechu. Wrócimy już wkrótce, a teraz życzymy wam wielu powodów do codziennego uśmiechu.